Serdecznie zapraszam do odcinka 149 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Kabaliści reaktywacja część 5. W poprzednim odcinku opowiedziałem o kabalistach z początku XVIII wieku. W tym odcinku opowiem, co działo się z sektą Jakuba Franka w Polsce. Jak wspomniałem wcześniej, biskup kamieniecko-podolski Mikołaj Dębowski uwierzył w słowa Jakuba Franka i dał mu ochronę, kiedy ten publicznie spalił Talmud, zapewniając, że jedynie Zohar, czyli Księga Światła, uznaje doktrynę o Trójcy. Wkrótce dzięki biskupowi odbyły się spotkania frankistów z ortodoksyjnymi rabinami. Pierwsze z nich miało miejsce 20 czerwca 1757 w Kamieńcu Podolskim i kolejne w Lwowie 17 lipca 1759 roku. Zoharyści pod wodzą Lejby Krysy z Nadwornej, rabina Nachmana ben Samuela Lewi z Buska i Elizeusza Szora z Rochatyna zdominowali ponad 40 rabinów i mędrców kierowanych przez naczelnego rabina Lwowa Chaima Rapaporta i zostali ogłoszeni zwycięzcami przez biskupa. Biskup skazał ortodoksyjnych rabinów, czyli talmudystów, na zapłacenie grzywny swoim przeciwnikom i spalenie wszystkich kopii Talmudu w biskupstwie podolskim. W tym samym czasie Jakub Frank ponownie pojawił się na Podolu i ogłosił się bezpośrednim następcą Sabataja Zewi i Osmana Baby, wędrownego mnicha muzułmańskiego bractwa mistycznego, zapewniając swoich zwolenników, że otrzymał rozkaz z nieba. W 1759 prowadzono pertraktację o masowe przejście na katolicyzm z najwyższymi przedstawicielami polskiego kościoła katolickiego, a także z przedstawicielami kościoła protestanckiego. Jakub Frank przybył do Lwowa i zachęcał swoich zwolenników do podjęcia decydującego kroku. W kościele lwowskim odprawiono chrzest frankistów, gdzie przedstawiciele polskiej szlachty odgrywali rolę ojców chrzestnych. Neofici najczęściej przyjmowali ich imiona. W samym Lwowie w latach 1759 do 1760 chrześcijanami stało się 514 frankistów, mężczyzn i kobiet, kierowanych przez Lejbę Krysa, który przyjął imię Dominika Antoniego Krysińskiego, i Szlomo Szora, ochrzczonego pod imieniem Franciszka Łukasza Wołowskiego. Akt konwersji na chrześcijaństwo był tylko zapowiedzią przyszłej religii mesjańskiej. Ortodoksyjni rabini ostro zaatakowali zoharystów i po konwersji poprosili frankistów o przedstawienie namacalnego dowodu ich przywiązania do chrześcijaństwa. Pomimo że frankiści oficjalnie przyjęli wiarę katolicką, w rzeczywistości zachowali swój tajny judaizm. Wkrótce ich oszustwo stało się oczywiste i członkowie sekty nadal zawierali małżeństwa mieszane tylko między sobą i nazywali Franka świętym. Tak więc powstała niezwykle groźna sekta konwertytów, której członkowie byli faktycznie krypto-Żydami. W samej Warszawie w 1780 ich liczbę oszacowano na około 6 000, a zaledwie 10 lat później w całej Polsce było ich już 24 000. Sam Frank, ochrzczony 17 września 1759 we Lwowie, został ponownie ochrzczony 18 listopada w Warszawie, a jego ojcem chrzestnym był sam król Polski August III. Na chrzcie nadano Frankowi imię Józef. Frankiści nazywali Franka świętym mistrzem,
i odkryto, że w Turcji Frank udawał muzułmanina. Został więc aresztowany w Warszawie 6 lutego 1760 i stanął przed kościelnym trybunałem za fałszywe nawrócenie na katolicyzm i szerzenie wywrotowej herezji. Frank, uznany za winnego, został osadzony w więzieniu w częstochowskim klasztorze fortecznym. Pomimo chwilowych ograniczeń w kontaktach z wyznawcami, sekta szybko powróciła do życia, a z Franka po 13 latach więzienia zrobiono męczennika. Wielu frankistów osiedliło się w okolicach Częstochowy i utrzymywało kontakt ze swoim mistrzem, często znajdując dostęp do twierdzy. Frank wygłaszał im mistyczne przemówienia i listy, w których podkreślał, że zbawienie może nadejść tylko w religii Edomu, przez którą rozumiał zadziwiającą kompozycję chrześcijaństwa i sabatu. Edom był historyczną krainą, położoną na południe od Morza Martwego, z dwóch stron rowu tektonicznego Wadi Araba. Krainę tę leżącą na terenie dzisiejszego Izraela i Jordanii zamieszkiwali Edomici, uznawani za potomków Ezawa, którego włosy były koloru rudego. W X wieku przed naszą erą Edom został czasowo podbity przez Izrael. Tak więc w Polsce pod koniec XVIII wieku powstała niezwykle groźna i niezwykle liczna sekta kryptożydów udających chrześcijan. Pomimo że po śmierci biskupa Dębowskiego rzekomi antytalmudyści byli w dalszym ciągu prześladowani przez rabinów, szybko znaleźli najpotężniejszego protektora w osobie Augusta III, który wydał edykt gwarantujący im bezpieczeństwo. Imiona żydowskie członków sekty zostały spolszczone i nadano im wiele przywilejów szlacheckich, także wkrótce wtopili się w społeczeństwo polskie. Serdecznie zapraszam do księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, gdzie można nabyć e-booka Zamazane Obrazy Trylogia w wersji polskiej lub angielskiej. Link do księgarni znajduje się pod filmem. Proszę również pamiętać o polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 149, w którym opowiedziałem o powstaniu niezwykle groźnej sekty kryptożydów, powstałej w Polsce pod koniec XVIII wieku. Serdecznie zapraszam do odcinka 150 pod tytułem Kabaliści Reaktywacja, część 6.